Hej, z tej strony witam was Dante 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever Home Worlds. No to przechodzimy do świata 17. No niestety będzie bardzo trudno jak na standardy światów rzymskich. No dobra, tutaj trochę zabawy z Bazi Bitu prawie mnie trafił tą kulą ognia. A! Czyli tak mi się to na nic nie przydało, ale dobra. Tutaj polecam od razu spakować dwie odcinki i sobie szybko przejść. No i pora pozbierać trochę monetek. A przydadzą się nam. Potrzebujemy jak najwięcej żyć. Tylko uważamy, ponieważ w tym etapie mamy dość mało czasu. Więc nie chcemy go specjalnie marnować. Może nie jest to taki etap, że musimy od razu biec. No ale też nie możemy zwlekać po prostu za bardzo. Okej. Tam są jeszcze dalej monety, ale może daruję sobie. Tam oczywiście nie możemy nas zdobyć power upa, żeby w nas coś nie nawalało, co? Okej. Uff. Dobrze, że niego nie wbiegłem, bo jak rzucił bardzo słabo młotek. No, rzucaj, rzucaj. Kilofem. No, już prawie, wiesz co? Jeszcze trochę. No prawie, no wierzę w ciebie, no. O, super. Widzisz, jaki fajny jesteś? A ta zgiń. Okej. No to pora na spam bullet billami, co? Dobra, byle nie wpaść między te dziury. Aj. Mój błąd, chciałem się utrzymać na platformie, a tylko z niej się zrzuciłem. No jakbym tam wpadł między te dziury do tych odcinek, to jeszcze bym się pewnie mógł wydostać, jakbym odbił się od bullet billi, ale... Po co ryzykować? Wow, Bowser! Krótki ten świat. Fajnie, że tak czasami strzela wysoko, możemy atakować go z dogodnej dla nas pozycji. Okej. No i wchodzimy za Bowserem. Nie mam pojęcia, jakim cudem Mario wchodzi tuż za nim, a i tak w następnym etapie tego Bowsera nie ma. No uciekł nam skubany. No ale dobra, lecimy dalej. To dopiero początek cierpienia. A tutaj mamy bardzo sporo monet. Oczywiście będą też tradycyjne one-upy, ale skoro możemy też zdobyć one-upy z monet, to czemu by z tego nie skorzystać, nie? Okej. No dobra, wolę jednak nie raszować, poczekam aż ta platforma kolejna będzie. Może na razie nie biorę kwiatka, może akurat coś mnie trafi i będą wrócić po niego. Ale tutaj taka dość trudna sekwencja, gdzie musimy unikać oto disków, pompów i zrzucać sufit. Jeszcze do tego dochodzą bullet bille. Więc mamy ręce pełne roboty. No dobra, chyba nie zdążę. To jest trochę na farta, szczerze mówiąc, jak akurat się ustawią nam te wszystkie rzeczy, bo czasami po prostu nie jesteśmy w stanie przejść, jak się ustawią w pechowy sposób dla nas. Okej. O, tam był Hammer, ale już go nie ma. I bardzo dobrze. Tutaj do zdobycia one-up dość trudny niestety, ale sprawdźmy. Udało się. Super. Ale tutaj niestety wolę oberwać, ponieważ mamy bardzo wąską przestrzeń. O! Ogólnie cały ten etap to jedna wąska przestrzeń, więc jeżeli możecie, to polecam jednak być małe Mario, bo tam później tak są power upy. Niestety tutaj miałem bardzo pecha, ponieważ ten bullet bill wleciał pode mnie i skok mi zrobił w zupełnie złym momencie.
Gdyby nie on, to pewnie bym zdołał doskoczyć. No dobra, ale zdobyłem one-upa, więc ostatecznie... Jakby nie patrzeć, nie jestem stratny. O Jezu, lepiej już nie pobywać tej skorupy. Wyjdzie ta roślinka, czy nie wyjdzie? Dobra, idę. Okej. Zastanawia mnie zawsze w ogóle, skąd sufit wie, że mają blisko niego. W sensie jakby to były jakieś żywe sufity, bo często w Mario są jakieś obiekty z oczami, ale one nie mają nic, tak po prostu sobie spadają, gdy jesteśmy blisko. Może jakiś nacisk jest w pobliżu, ale nie wiem. No, w każdym razie jakaś zaawansowana technologia, która sprawia, że sufit spada tylko jak Mario jest blisko. Okej. No dobra, już myślałem, że nie zdołam zdobyć tego one-upa. Tak polecam poczekać chwilę, to tak mylące jest, że chcemy od razu za one-upem skoczyć, ale moim zdaniem trzeba raczej poczekać chwilę. Okej, udało się. Dobra, poczekam już na tego Bullet Billa. Ajajaj, prawie bym wpadł taką dziurę. Szkoda by było. No dobra. Niech Rotodisk przeleci. Super. Niestety średnio mi się przyda ten Fireflower, bo no nie zabiję roślinki stąd, a jeszcze ryzykuję trafieniem w kupę, a tego bym nie chciał, bo jak widać może on nam pomóc przejść w tamtym miejscu. Aj! Myślałem, że nie dojdzie do tego, że trafię w ten Rotodisk, ale niestety. No dobra. Tutaj pewnie bym chciał znowu, żeby mnie coś trafiło, bo... A, dobra. Bo jakoś nie ufam skakaniu w takie wąskie szpary. Na szczęście jest pełno power-upów, więc Mister Przemyśl po prostu przewidział, że niektórzy jak ja pójdą po tupach do celu. No ale dobra, to nie jest jeszcze koniec etapu, niestety. Prawie bym smoknął tego twompa. Okej. Uff. No na szczęście w kolejnym etapie mamy gwarantowane power-upy. 2 na samym początku, więc jeżeli macie tu nasza Super Mario, to możecie równie dobrze przebiec przez te kolce. Zgaduję. No dobra. No tutaj właściwie coś dziwnie wygląda, nie? Bo jaki tu jest etap teraz? No będzie trochę pochowanych poziomów. No niestety pora na kolejnego Bowsera, dużo trudniejszego niż tamten. I nie ma niestety raczej na niego jednej słusznej strategii, myślę, po prostu trzeba dobrze się ustawić między Bowserem i podobu. Nie raszować, myślę. O, tak po prostu cały czas stać między tymi podobu. Wtedy mi chyba najlepiej idzie, jak tak między nimi stoją. Ale być może ktoś zrobi co innego, no jeżeli tutaj to dzieje jako Super Mario, to nie wiem, czy Fireflowera dostajemy jakby co zamiast Lui, czy co. Aczkolwiek mi się wydaje, że Lui jest najlepszą opcją przy tym przeciwniku. Ponieważ możemy łatwiej przeskoczyć, no niestety oberwałem, ale... W sumie powinienem chyba to zrobić, mam 2 HP, on też ma. Tak, już raczej teraz. Uff! Chyba, że teraz naprawdę coś zryję. Okej. Cieszę się, bo się udało za pierwszym razem. Na prawo jest one-up, ale nie polecam próbować go zdobyć. Jest bardzo ciężki do zdobycia.
Jeden z najtrudniejszych one-upów w historii gier, bym powiedział. Do zdobycia. Na ogół umieram, próbując go zdobyć, więc... Tak bardzo jak kusząco by nie wyglądał, bo po trudnym Bowserze... I w checkpoincie to jednak... Odradzałbym próbować go zdobyć, chyba że jesteście lepsi w przeciskaniu się przez wąskie szpary. Gdyż tam musimy skakać po takich drobnych kładkach, które się zawalają. A później jeszcze dochodzi do tego, że pod obób nas strzelają i musimy w wąskim przejściu zdobyć tego one-upa. Tak więc, no... co? Jakim cudem ja nie wskoczę na tego Bazibitu? Dziwne. Tak więc, no ja nie polecam, no. No i tutaj niestety jest moment, w którym musimy mieć sporo farta co do timingu. No jak widać, wszystko psują te firebole. Spróbujmy sobie to zresetować. Może teraz będzie lepiej. No niestety nie, to jest bardzo ciężki moment, szczerze mówiąc. Ja bym go trochę znerfił, ale... No... Wszystko zależy jak się ustawi, czasami po prostu nie ma bata, żeśmy tam przeszli. Najlepiej byłoby mi tam dojść... Nie tracąc grzybka. Zobaczymy, czy mi się ta sztuka uda. Bo jest tu niestety trochę trudnych momentów. Tu moim zdaniem się zaczyna taki skok w poziomie trudności, o. Niestety straciłem grzybka na bardzo głupim momencie, bo... Nie na Firebro, tylko na tym, że... No na Bazibitu byłem i Firebro nie powinny podskakiwać moim zdaniem, bo widać właśnie co może zrobić czasami jak one nagle podskoczą. Może ten był Luigi, dałoby się tam skoczyć. Jest mały szkopuł, nie jestem Luigi, w sensie tam na górę na ten Fireball. No szkoda, nie lubię takich momentów, że znaczy się od tego jak przyjdziemy jest... Czy albo przejdziemy to albo nie. Ła! No właśnie, nie, tutaj muszę mieć grzybka. No. Trzeba mieć bezbłędny timing. Bardzo dziwne, ponieważ później nie jest aż tak źle z poziomem trudności w tym etapie, a ten moment jest straszny. Z tym fireballem. No dobra. Chwila, gdzie jest rotodisk? Okej. Nie, żeby reszta etapu była łatwa, a moim zdaniem tamten moment z fireballem jest absolutnie najtrudniejszy. No to próbujemy znowu. Proszę, fireball, nie podskakujcie bez powodu. O, podskoczył, ale na szczęście w takim miejscu, że nie było źle. O, dobra. Kurczę. Mogłem trochę poczekać. No, zdecydowanie moim zdaniem skok w poziomie trudności. W tym etapie niestety. Nie żeby poprzednie dwa były jakieś banalne, ale no. Tutaj już czujemy, że to światy rzymskie. No, przynajmniej one-upa zdobyłem. Na szczęście w dalszych etapach będą jakieś, no, tradycyjne one-upy bardziej niż taki nad lawą pełen podobu. O, tutaj też ten wodospad lawy nie przeszkadza, bo nie widziałem jednego bro. No dobrze. Tym razem nie raszować, niech ten spanicy przejdzie. Ło. Dobra. Obewalny, ale mam checkpoint. Dobra. Nie żeby ten etap nagle był jakiś łatwiutki, ale
A, przynajmniej nie aż tak trudny zgaduję. O, tutaj moment, którego bardzo też nie lubię. Okej. A, tutaj kolejne było, co? Uff, miałem farta zdecydowanie. No dobra. O, no tak. Szczerze mówiąc, utrzymanie się na tych ruchomych bloczkach jest łatwiejsze niż wygląda. Jak zawsze oglądam to na YouTube, to się wydaje, no przecież to jest niemożliwe. A jak już sięga to takie... Ty, w sumie to nie było takie złe. Przynajmniej jak ja gram, o, w sensie mówię, może ktoś ma akurat gorzej z nimi. To mnie trafiło? Okej. To tak na styk naprawdę. Ech. Okej. No dobra, tutaj Mr. Change wprowadził pewne ułatwienie polegające na tym, że musimy się schować do tej rury, żeby móc uniknąć pocisków tego pana. Świetny pomysł moim zdaniem, bo musimy czekać na platformę, a musielibyśmy cały czas unikać tego, no i po prostu to nie byłoby zbyt fajne. No niestety, no dalej musimy jednak czekać. No dobra, mam niby sporo czasu, ale mam nadzieję, że nie będę tak tu czekał do ustranej śmieci. Chyba teraz byłby dobry moment? Tak. Uff! O Jezu! Nieźle. O! No dobra. O! Dobra. Super. No nie powiem, konkretny poziom trudności. No, jak widać mieliśmy tutaj sporą sekcję. Bardzo mi się podoba, że są takie ukryte sekcje, co ich nie widać na pierwszy rzut oka, a później się dopiero pojawiają. Lecimy dalej. Pora na kolejny etap, też trudny i dość specyficzny. Tutaj na szczęście nie gorzą nam takie natychmiastowe śmieci jak w etapie trzecim, co nie oznacza, że będzie łatwo. Wręcz przeciwnie. To jest nawet trudniejsze, myślę, że niż etap trzeci. Mamy taką sekcję, która się cały czas przewija. I nieważne gdzie pójdziemy, to po prostu jesteśmy w takiej pętli. Jakby co, nie ma złej drogi, po prostu musimy iść w górę, no. Więc to nie jest też taki labirynt. Że obierzemy złą drogę i błądzimy tak przez kilka minut. Jakimś cudem nie odpaliłem Switcha, mimo że zahaczę na niego głową. Musimy tak idealnie o środek Switcha zahaczyć niestety. No jest masa tych platform szybkich w tym etapie. Można dostać bzika. Czekam na dobry moment, żeby wyskoczyć. Chyba teraz mniej więcej. No jak widać. Ejeju, co ja robię. Dobra, to na szczęście jak spadnę nic się nie stanie. Czasu mamy dość sporo, aczkolwiek jeżeli będziemy za bardzo zwlekać, to możemy go stracić. Jak dojdziemy do następnej sekcji, to czas się resetuje, ale no, wciąż. No niestety ze względu na taką kamerę też roślinki szczające oknie mogą być problemem, bo kompletnie nie widzimy ich. Kul ognia. Marzy mi się, że ktoś zrobi Mario Forever coś takiego, że jeżeli jest pocisk ponad ekranem, to pokazuje się jakaś ikonka podążająca za tym pociskiem. Nie wiem, czy to jest możliwe do zrobienia. Ale jeśli jest i ktoś to zrobi, to będzie moim bohaterem. Dobra. Tutaj na szczęście power up kolejny. Tutaj jest rotodisk bardzo ciężki do uniknięcia. Ale się jakoś udało, dobra. Tylko po to, żeby obywać od tego łatwiejszego. Krótki. No dobra. Oj, prawie spadłem.
Tutaj jest taki hammer, bro, co czasami jest, czasami go nie ma. Jezu! Ten młotek dosłownie był milimetr od mojego ciała. Dobra, udało się. Zależy jak ten hammer po prostu czy będzie stał, czy wskoczy wyżej. O, nieźle. Tutaj coś, czego nienawidzę. Trampoliny. Masa trampolin. Możemy trochę nazbierać monet oczywiście. A i tutaj też taki dość trudny skok. Aj, no właśnie. To ja za chwilę wracam, bo nie ma powodu, żebym pokazywał aż jak tam dochodzę aż tyle, bo jednak trochę to trwa, za chwilę wracam. Będę tak pauzował jak umrę i będzie gdzieś daleko do pójścia, żeby nie zajęło za długo, zwracam. Dobra, jestem. Dotarłem w to samo miejsce, które umarłem. I zabiłem przy okazji Fire Bro. Teraz tylko... W którymś był power up w bloczku. Nie w tym. Okej. Aha, zniknął. To jest niestety problem tego etapu, że power-upy znikają z jakiegoś powodu. Mam nadzieję, że jest jeszcze jakiś. Jak nie, no to niestety nie jestem w stanie nic zrobić już. Jest! Od razu złapać power-up. Widzę. Jeżeli go nie złapiemy, to z jakiegoś powodu znikają. Oczywiście przeciwnicy nie znikają, ale... Power-upy znikają. No dobra, gdzieś... Aha. Kurczę. Nie mogę teraz tak się utrzymać. O, dobra, tutaj mniej więcej cały czas być. I teraz nieznośna sekwencja. Tutaj musimy sobie wybić drogę. Nie cierpię trampolin w Mario Forever. Ja lubię po prostu trzymać cały czas klawisz skoku i wtedy się odbijać, a nie... O, ale dobra. Tam niby są power-upy, ale widzicie jak te otytiski wyglądają. Chyba są power-upy, nie pamiętam. No dobra. Tutaj niestety jeszcze jest trochę do końca etapu. I nie jest łatwo. Tutaj taka trudna sekcja, w której musimy jednocześnie przeskoczyć nad fompem. No! Byłem już przy tej ośnicy, czemu ona wyszła już? No to niestety jestem martwy. Bo jeszcze tam na górze są Fire Bro. Uff, udało się. No dobra, gdzie to trzeba było wyjść? Tutaj. Jak teraz ta roślinka mnie dorwie. Dobra. Udało się. Super. No i mamy checkpoint. Na szczęście w tej sekcji jest one-up, ale nie są łatwe do zdobycia na pewno. No i też nie mamy za dużo monet. No ale dobra. Okej, no jak widać tutaj bardzo musimy tu skoki wykonać. No i tutaj mamy one-up. Niestety wadą tego one-upa jest to, że po pierwsze musimy do niego dojść, a po drugie nie jest łatwo go zdobyć bez padnięcia, ale na szczęście mi się udało. Tutaj mniej więcej te autodiski są tak ustawione, że raczej nas nie trafiają. Pora na Bowsera. No można już się domyślić, jak będzie przebiegała ta walka. No, na szczęście Beetle znacznie ułatwia walkę, bo jak widać możemy go atakować z dogodnej dla nas pozycji. Możemy też, no... Musimy też pamiętać o tym, że Bowser nie skacze więcej niż jedno piętro. O właśnie, więc... Nie jest aż taka zła walka. Niestety straciłem za szybko Beetle'a, ale zobaczmy. No dobra. Wow! Dziwne, nie zraniło mnie to. Na ogół jak
Bowser nas skakuje, to nas to rani. No jak widać teraz nie. Niestety nie daje sobie większych szans, bo za dużo się da trafić. Wow! No niestety tak się ustawiłem, że nie było szans teraz na unik. No dobra, to ja za chwilę wracam. No dobra, próbujemy znowu, co? Niestety daje się trafić jak dziecko. Najgorsze są te bullet bille, ponieważ musimy ich użyć, żeby się odbić, a jak jest masa tych bullet billi, to wcale nie jest to takie łatwe. No mówię, jeśli macie biduta i umiecie zachować dystans od Bowsera. Mamy tego koronawirusa, więc wierzę, że wiecie jak zachować dystans, no to być może uda się wam wystarczająco długo go odciągnąć i nawalać bidutami, żeby was nie zranił. Aj, prawie bym spadł. No dobra. Źle wymierzyłem skok. No dobra. Na szczęście Bowser nas nie rani jak ucieka. No to nie jest jeszcze niestety koniec etapu, pora na bardzo trudną ucieczkę teraz jeszcze. No, dziękuję za one-upa kolejnego. Wow! Udała mi się ucieczka za pierwszym razem. Jestem z siebie bardzo zadowolony, bo na ogół nie jest tak różowo. No dobrze. No ta ucieczka była niezła, to już niektóre światy by się na tym kończyły, a my dopiero jesteśmy w połowie, bym powiedział. Pora na etap 5, chyba najtrudniejszy ze wszystkich. A dlaczego? Spytacie? Otóż dlatego, że mamy tutaj masę różnych bro i uwaga, uwaga, te bro się odradzają jak je zabijemy. Co oznacza, że nie możemy się pozbyć bro na zawsze. Tylko na parę sekund najwyżej. Więc zabawy jest co niemiara, prawda? No dobra. Teraz musimy wrócić na sam początek poziomu. Okej. No jak widać wychodzą one. Kolejną ząbaną rzeczą z tym jest to, że kiedy one wychodzą, to przez chwilę nie możemy ich zranić, a one z chęcią będą nas ranić, więc... No wiecie, uczciwość. Ło, miałem farta. No i będziemy musieli też sporo bawić się ze switchami. Na szczęście przy bossie tego etapu jest one-up. Dość łatwy do zdobycia, więc... Jeżeli tylko dojdziemy do tego momentu, to... Nie musimy się tak bardzo o siebie martwić. Tam są power-upy, to może na razie je zostawię, bo chyba nie było tutaj przełącznika. Lepiej sprawdzę, nie ma. Dobra. Tutaj uwaga, jest masa pompów też w tym etapie i ze względu na ich kolor ciężko jest zobaczyć je. Musimy bardzo być ostrożni. O, jak widać. O, jak widać, jak wychodzą, to przez chwilę nie możemy im nic zrobić. Więc musimy uważać. O, tutaj kolejne pompy, które wyskoczą znikąd, a ja właśnie ząbałem strasznie. Znowu. No dobra. Przynajmniej jakiegoś switcha wcześniej nie odblokowałem. No mam na szczęście sporo żyć, więc raczej sobie poradzę z tym poziomem. Było blisko. Niestety ze względu na brak kwiatka teraz będzie ciężko. Strasznie ząbałem. Jakoś tak źle wymierzyłem skoki i po prostu nie wylądowałem gdzie trzeba. Jakbyś tak Hamebro zniknął stamtąd. Jest. Dobra, to ja na chwilę wezmę go, zresetuję i będę tam biegł po prostu na złamanie karku, bo... O! Dobra. Tak mniej więcej je sprowokować jak są razem. Dobra.
Ej, kurczę. Dobra, ale... Nie byłem tak daleko w etapie, więc nie jest źle. Zgaduję. Tutaj możemy przejść dołem, polecam skorzystać z tejże opcji. I tutaj możemy pokonać tego Firebro za pomocą właśnie tego power, tego no bloka. Niestety tylko raz będziemy w stanie to zrobić. Wow, co za fart. Dobra. Fajnie by też było, jakby tam tutaj miejsce przejąć jakieś przełączniki obok. Znaczy takie bloczki, żebyśmy widzieli, czy przełączyliśmy przełącznik, czy nie. W ferworze walki czasami po prostu zapominamy, czy przełączyliśmy, czy nie. I tak byśmy sobie mogli sprawdzić chociaż. No ale trudno się mówi, nie ma to nie ma. Dobra. Okej, na razie idzie świetnie, nawet lepiej niż poprzednio, bo mam Fireflowera. Czyli nie biorę bonusów na razie żadnych, zgaduję. A też myślę, że niedługo będę miał one-upa z monet, bo jest ich trochę kurczę, ale ząbałem. No dobra. Linka Bro. Nienawidzę Linka Bro. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak działają w ogóle Linka Bro? Czy one mają jakąkolwiek zasadę działania? Okej, miałem farta, ponieważ akurat się wcisnąłem. Boomerang Bro nie są takie złe, ponieważ zawsze po prostu strzelają tam, gdzie jesteśmy w momencie ich rzutu, więc możemy łatwo przewidzieć mniej więcej. O, jak widać. Dobra. Nie rzucaj. No nieźle, już jesteśmy dość daleko w etapie, ale niestety to nie koniec. Mogłyby przez chwilę nie wychodzić, powinien być jakiś cooldown. Rozumiem, o co chodzi Mr. bo to jest jednak etap, co musimy backtracking robić. Jakbyśmy mogli po prostu zabić Bro, to praktycznie byłoby zero zagrożenia, ale to jest strasznie irytujące. Ledwo zabijemy Bro, już wchodzi kolejny. Nie wiem, czy tam doskoczę. Wolałbym nie próbować raszować. I tak nie zdążę Bowsera zrobić. Więc... No dobra. Kurczę, chciałem zabić roślinkę, ale... Nie mogę dosięgnąć. No. Dobra. No! Kurczę, jak ja nienawidzę... Dobra. No i teraz mamy dość ząbany moment. Musimy sprowokować tego kilofowego Bro, by nam otworzył przejście, ale praktycznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nas trafi kilof, czy nie. Dobra, mam farta. Akurat nie poleciało we mnie nic. Okej, kurczę, ząbałem, ale... No to już jest z górki, myślę, w tym momencie. Nie raszować. Mam jeszcze power-upy zostawione. Dlatego polecam nie brać tych power-upów od razu. Potrzebujecie jak najwięcej power-upów w tym poziomie. Okej. No i tutaj mamy one-upa. I jest on bardzo blisko Bowsera, więc jakby co nie ryzykujemy tak dużo. Kurczę. Ale dobra, jest checkpoint. No i pora na Bowsera. No jest on trudny. No i nie mam dużo czasu, więc prawdopodobnie go nie pokonam.
Aj, kurczę, akurat motki by mnie nie trafiły, ale zaczął iść. Dobra. Nie wiem, czy zdążył. Ile mam jeszcze? Ty, no zdążyłem! O, nawet biduta dostałem! No, dziękuję, to by było na tyle w tym odcinku. O nie! Wow, zostało mi 27 jednostek czasu Mayo Forever. A swoją drogą, jeżeli macie problem z odczytaniem rzymskich cyfr, to polecam właśnie najechać myszką na takie cyfry i wtedy pokaże się normalne arabskie się pokażą cyfry. To jest bardzo przydatne, co prawda mniej więcej pamiętam cyfry rzymskie ze szkoły, ale wciąż jednak myślę szybciej zobaczyć po prostu arabskie, niż odgadywać ile to znaczy. Pora na trudny etap, w którym na szczęście mamy one-upa na samym początku, więc tylko, no, kwestią jest nasz upór, ile jesteśmy gotów czasu poświęcić. No jest to trudny poziom, jak widać zresztą. Za to garni muzyka Sonic Heroes Final Fortress bodajże to się nazywa etap, świetna muzyka. Nie żeby reszta utworów nie była świetna. Mamy też tutaj Banzai Bile. Uwaga, nie można po nich skakać, to jest mylące. Ponieważ no bile, no to sobie myślę, no można skakać, nie? No otóż nie można niestety. No więc musimy jednak mieć się na baczności. Oczywiście po zwykłych bulebilach dalej możemy skakać ile dusza zabraknie. Ło. No mówię, to już jest taki elach przy tym etapie, bo wiadomo, są bardzo trudne, ale... No jednak mamy tego one-upa na początku. Dość łatwo go zdobyć. Jedyne czego już się teraz boję to ostatni boss. Kurczę, taki na styk tym tam był. Dobra. Aj, kurczę. Trochę mnie to zmyliło. Dobra, to wiecie co, nie ma sensu, żebym pokazał jak cały czas tu dochodzę. Zapauzuję już tam mniej więcej jak znowu będę w tym miejscu chyba. To ja za chwilę wracam. No dobrze, znowu jestem. Udało się mniej więcej zachować power-upy. Niestety teraz straciłem jeden. Ops. Szkoda, że nie możemy w serio po prostu skakać po tych Banzai Billach. Aj. Tutaj fatalny timing. Chwila, co? Coś chyba zapomniałem jak się robi. Dobra, to ja znowu za chwilę wracam. Znowu gdzieś tam dalej nieco. No dobra, jestem znowu. Na razie idzie bardzo dobrze. Zostaje tylko tego nie ząbać, co? Aha, no tak. Ale dobra, przynajmniej tutaj pamiętam żeby tym razem przejść tędy. O, nie, jak mi się to udało. Wydaje mi się, że zacząłem głową, no ale no, wiadomo. Różnie to wygląda. Większe. Udało się. I tutaj miły bonus. Mnóstwo one-up. Miejmy ich jak najwięcej, ponieważ ostatni pauzę jest bardzo trudny. Tak więc jeżeli macie mało żyć i na przykład zużyliście wszystkie kontynuacje, są 3 bodajże, to polecam nie przechodzić tego etapu, tylko na przykład zdobywać ten one-up na początku, zdobywać te monetki i później tuż przed metą nabijać sobie te one-upy i powiedzmy poczekać aż się skończy czas czy coś i przejść jeszcze raz, zrobić wszystkie te one-upy, bo jednak chcecie mieć jak najwięcej tych życia. Szkoda by było stracić już wszystkie życia i kontynuacje też. Bowser ma 30 punktów zdrowia. Nieźle, nie?
No i jest trudny. Na szczęście ma checkpoint w połowie. Jak go wcześniej nie miał, na szczęście w najnowszej wersji Mr. Przemyśl dodał mu checkpoint. Za co jestem wdzięczny. Bo on nie jest absolutnie prosty. Nie jest może niemożliwe też, no ale wiecie, 30 punktów zdrowia, coś zjecie pod koniec i cała walka od nowa to trochę męczące, myślę. Jak widać, najpierw zaczyna on od zrzucania brosów. Najpierw będzie zrzucał on Fire Bro, później Bullet Billowe Bro. Teraz pora na młotkowe bodajże. Tak. Niestety mnie trafił. No i przyjdzie jeszcze pora na rotodiskowe bro, czyli poziom trudności tych bro, tak powiedziałbym, idealnie wzrasta. Chociaż nie jestem pewien, czy bullet billowe bro nie są nawet łatwiejsze od Fire Bro. Bo jednak Fire Bro mają szybkie te pociski, a bullet billowe bro to te bullet bille zawsze lecą tak samo. No jest to trudny moment z tymi bro, ponieważ nie chcecie stracić, ale straciłem power up. No na szczęście mam tyle tych żyć, że raczej powinno być ok. Później już na szczęście nie ma tych bro. Jest za to zabawa z namierzaniem, ale to już do tego dojdziemy. O, jak widać, no jednak ich pociski są przewidywalne. Wiemy się po prostu czego się spodziewać, bo lecą po prostu prosto i z taką szybkością w miarę. Kurczę. Uwaga, bo jeżeli Bowser ma już rzucać bro i jeszcze był w trakcie strzelania kulami ognia, to dalej strzeli kulą ognia, więc trzeba uważać, to nie, że nagle zaniecha tego. No dobra. Nie ma pośpiechu też w tym, ponieważ jak widać nie ma w ogóle limitu czasu. Więc starajcie się tego nie raszować po prostu. Jeśli widzicie, że coś tam nie macie szans Bowsera zranić, nie otrzymując obrażeń, to po prostu tego nie róbcie. Okej. Niestety Bowser od razu praktycznie zeskakuje na nas. Jak tylko zabijemy bro, to jest bardzo irytujące. No dobra. To tylko pokazuje, jak bardzo kiepski jestem z użycia bidutów. Nie mogę trafić tych bro. No i jeszcze pora na rotodiskowe bro. Wow! Nieźle. Dobra. Co tam będzie dalej? W sumie już... Jak będzie miał 20 HP, to robi co innego. Ale już chyba pamiętam co, ale najpierw tam dojdźmy. Zdecydowanie te życia się przydadzą. Nie, dobra, nie raszować. Oczywiście nie muszę chyba tłumaczyć, że Bowser staje się coraz szybszy z każdą fazą. Na początku to nie stanowi większego zagrożenia, a później no to konkretnie. Zapierdala. Okej. Ło! Dobra, ten bullet bill mi akurat bardzo pomógł. Przydałoby się mieć chociaż Super Mario na fazę z autodiskowymi, bro. No dobra. No pff, nie, po prostu nie cierpię używać buraczków. W takich momentach. Absolutnie spudłowałem wszystko, są po prostu trudne w użyciu, no. Ła, nieźle.
No dobra, nie pamiętam czy dostaję teraz power up, czy nie. Dostaję, fajnie. Kolejna faza. Tutaj musimy najpierw Bowsera strącić za pomocą tych oto Bullet Billi, a później jeszcze go walnąć. Nie wystarczy, że go strącimy niestety. Na szczęście jak jest w momencie uderzania, znaczy strzelania w nas, to jeżeli oberwie, to przestaje strzelać. Więc jest to zdecydowanie ułatwienie. O dobra, chyba trafi? Kurczę. Śmigło walnęło, ale to nie wystarczy. No i niestety też czasami po prostu tak się ustawi, że nic nie będziemy w stanie zrobić. Kurczę. Dobra. Fuck. Ej, znowu nie, kurczę. Nie muszę tłumaczyć, że klaunka rani, nie? Dobra. Super, udało się. Cieszę się bardzo, bo już byłem mały Mario i mamy w tym momencie checkpoint. Za chwilę się wyskoczy. No i mamy checkpoint. Super. No niestety, już jako mały Mario nic tu raczej nie zrobię, ale możemy zobaczyć jak wygląda kolejna faza. Bowser wysyła za nami Bullet Bille i musimy je namierzyć w jego Clownkara. Niestety Bullet Bill musi być czerwony i się namierzyć. Nie, że po prostu se przeleci przez Bowsera jak nas goni i tyle. No i niestety te Bullet Bille będą coraz szybsze i coraz trudniej będzie je namierzyć. Jak widać też nie namierzają się one od razu za nami, w sensie, że zatrzymują ruch, jak tylko są czerwone, tylko po pewnym czasie. Ha, ale idealnie prosto. Dobra. A, no jak widać, no ciężkie to jest po prostu, ani słowa. Ja jednak jestem dość ostrożny i nie próbuję na siłę w niego namierzyć, tylko raczej uciekam przed tym i liczę na to, że akurat go trafi. Aj, było blisko. O, jak widać właśnie, już myślałem, że w niego poleci, ale jeszcze za mną chwilę podąży. Nie mam pojęcia jak to działa, szczerze mówiąc. Musi mieć jakąś mechanikę. Ale ciężko mi stwierdzić jaką. W sensie, w którym momencie ten pocisk postanawia przestać krążyć i po prostu lecieć w prostej linii. No, jak widać, krążył za nami, aż w końcu przestał, ale zupełnie nie w tym momencie, co bym chciał. O, znowu to samo. No nie wiem, po prostu. Mister Przemysł pewnie mi wytłumaczy, jak to on zaprojektował, bo ja po prostu zgłupiałem, nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa. No jak widać. A, no dobra, no ale przynajmniej mam checkpointa i power-upa, więc nic się złego nie dzieje. Może z Louis będzie łatwiej go namierzyć. Fajnie w ogóle, że mi to Louis uciekło. Ajajaj. No właśnie mówię. Nie ciebie namierzania. Ło! Prawie mnie smoknęło. No znowu to samo. Wydawało mi się, że przestanie mnie namierzać, a mimo wszystko jeszcze przez chwilę. Więc nie wiem po prostu. O, a teraz się teraz zaczęło no, lecieć w prostej linii szybciej niż myślałem. Przepraszam, że to tak wygląda, po prostu nie mam pojęcia.
Jak to zrobić, żeby idealnie w niego leciało? O, no właśnie, znowu to samo. Hmm. Trochę to zajmie. No jak na razie ani razu go jeszcze nie trafiłem w tej rundzie. Za to on nie trafił 2 razy. O, to było ładne. Tylko no. Trochę za późno to zrobiłem. W sensie ilu już razy oberwałem, nie? No znowu to samo. Myślałem, że poleci w niego, a dalej krążyło za mną. Tak jakby czytało mi w myślach, wiedziało kiedy ja co zrobię. No dobra, może bym to zrobił tak, że skaczę, tak, o. Kurczę, no. No i znowu to samo, w zupełnie inne miejsce poleciało niż ja bym chciał. I nie mam bladego pojęcia od czego to zależy. O! O! Dalej to samo. Jakby tak przestało już wtedy lecieć. Oczywiście pomysł fajny, ale po prostu nie mam pojęcia. Jak dokładnie się z tego pomysłu korzysta po prostu. Ja coś po prostu źle robię, myślę. Aj. Bo musi być jakiś temat, według którego jak on już jest czerwony, to przestaje za nami lecieć, a leci w linii prostej, ale jaki? A, kurczę. A, trafiło go. Dobra, to ja chciałem powiedzieć, za chwilę wracam, aż będzie miał znowu 13 życia, bo nie będę pokazywał, jak tak się z nim bawię. No dobra. No dobra, znowu jestem. O, akurat wróciłem mi, proszę. A i niestety przy okazji oberwałem. Myślałem, że uda mi się. Jeszcze. A teraz nagle go trafia. Nie mam pojęcia od czego to zależy. Chyba musi mieć 10 albo 9 HP, aby przejść do następnej fazy. Aj. W ogóle jak... no, jak było w trakcie pauzy, co dochodziłem do tamtego momentu, co wcześniej to 2 razy przeciało Bowserowi przez głowę i niestety nic mu to nie zrobiło. Musi trafić mniej więcej w Clown Cara. No, kurczę. No, oczywiście liczymy też na to, że później Bowser będzie komfortowej dla nas pozycji. Okej, chyba jeszcze raz trzeba. Ale myślałem, że dogoni tego Bullet Billa. To ja za chwilę wracam. No dobrze. No to znowu 10 HP ma. Wow, ząbałem prawie. Dosłownie się zmieściłem. Ledwo, ledwo. Tak, dobra. O!
Dziękuję, Peach. Czasami się na coś przydajesz. Czasami. No to pora na ostatnią fazę, w której Bowser jest na naszej łasce. Oczywiście nie oznacza to, że nie może nas zranić. Dlatego teraz uważam. Fajnie to w sumie wygląda. I na szczęście też jak wyjdzie w jak wejdzie w prawą stronę, to wyjdzie z prawej strony, jak wejdzie w lewą stronę, to wyjdzie z lewej strony, więc nie ma co się bać, że musimy przewidzieć, skąd wyjdzie. Okej. Kurczę, ile on jeszcze może wytrzymać? Niestety musimy trafić w głowę, jak można się domyśleć. Bo inaczej Clown Carl wszystko stankuje. Okej. Oczywiście też jak widać nie możemy sobie nabić za dużo hitów naraz. Jeżeli na początku fazy mu zadamy obrażenia, to że będzie miał okres nietykalności aż do krawędzi ekranu. Okej. Spróbujmy tradycyjnymi metodami. 2 1 Finish him! Fatality. Tak, to już jest koniec. Nie ma, że jeszcze teraz Bowser wyskoczy za drzwi zamku Peach i ją porwie. To już jest koniec. Jakby zadam ten efekt, że nagle kamera się przybliża, to nie, że ja coś zmontowałem, tak po prostu gra robi. Jak już zadamy ostatni cios Bowserowi. Bardzo fajna rzecz, muszę przyznać. No cóż, to było Mario Forever Roman Wars. Świetny fangame, naprawdę, ale poziom trudności, muszę przyznać, był bardzo wysoki. No ale cóż, udało się. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mamy tutaj, jak widać, listę. Można jakoś przyspieszyć, czy... Coś ich nie mogę zbyt. Znaczy klikam Z, X i nic. Chyba, że Enter. W sumie nie jest to tak nie są tak długie kredyty, to zostawię już. Jej, jestem na liście youtuberów. Dziękuję. I mamy też wielu innych świetnych youtuberów, którzy mieli jaja, by zagrać w tę grę, bo no nie oszukujmy się, że Roman Wars jest super trudny. Jeszcze mamy tutaj wstawkę. Rzymskie światy ukończone. Super. No i gra nas wywala do menu. Chcę zobaczyć tylko, czy coś się odblokuje jeszcze. Tutaj nie, już jest po prostu pokazany świat 17. No ale dobra, no. Jeszcze to nie jest mój koniec ze światami rzymskimi, ponieważ jest tam parę etapów, czy tam światów widziałem dodanych. Aż sprawdzę zresztą. No tak jest, Zielona Góra, Icy Lake i... No, Lava Tower to już akurat robiłem. No ale cóż, to myślę nie w tym odcinku. Myślę, że pora na pakiet pozdrowień, co? Pozdrawiam te osoby: Pola Kurczaba, Wojtas, Don Polla, Dawid Kaca, Ucucher Yuji, Vic Person, Victor Play Games, Ink Mario the Hedgehog, Pancake LPS, Nelson X, Filip Szymczak, Bez Nazwy, Żółbotny, Lil Pomidor, CrossGaming.pl, Piotr Harduch, Superkot, Mnichoła, XGamerX, Teamok.pl,
Kupszyl, Majka1.12, Kłask 11, Batek ADM, Xblaki, Butcherfire, Play Yoshi 14, Ja26, Szyneczek.pl, Mikołaj Games, Damno, Demus. Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam, ale chyba wszystko powinno być. I oczywiście... I tak wszystkich was bardzo gorąco pozdrawiam, niezależnie od tego, czy chcieliście być na liście, czy nie. Dzięki za oglądanie, za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!